cel, to on, nie ty. Sekcja już przed wejściem, to ostatnia chwila. Eksplozja rozrywa drzwi. Pierwszy jest w środku, zanim drużyna. Sekcja w komplecie, więc on nie my. Głośny huk, to się zaczyna szturm. Jak z niebios bogów gniewnych grom uderzył. Głośny huk, to się zaczyna szturm. Jak z niebios bogów gniewnych grom uderzył. Fight like it's for your life. Push it to the max, never look back. I see men it come, never will I run. I don't need a weapon, cause I am one. 30 lat, które minęło od powstania, to jest pasmo sukcesów gromu. Od jednostki, która była w strukturach MSW, czyli właściwie przeznaczona do działań specjalnych, ale w ramach, w obrębie kraju, stała się jednostką o sławie międzynarodowej. Fight like it's for your life. Push it to the max, never look back. I see men it come, never will I run. I don't need a weapon. Prawdziwy gromowiec. Świętujemy nawet bardziej niż byśmy chcieli, bo jesteśmy w grupie weteranów, w grupie osób, które razem przeszły naprawdę dużo. Jestem bardzo zadowolony, to nawet nie z powodu mojej miłości do historii, ale dlatego, że udało nam się zaprosić tak zacnych ludzi tutaj do studia, że stawili się w takiej masie. Wystąpi tutaj 15 osób, 15 byłych, a nawet też obecnych żołnierzy jednostki wojskowej GROM, więc to ma sens. Możemy je odkrywać nie tylko od strony wielkiego szyldu bojowego, wojskowego, ale także ludzi, którzy nawet nie otarli się sportu. To są po prostu sportowcy i to często wybitni sportowcy. I myślę, że to jest najfajniejsze, że odkrywamy ich jako ludzi. No mnie ten temat wojskowości w zasadzie jest obecny całe moje życie, bo ja pochodzę z dziada, pradziada, z rodziny wojskowej. W zasadzie jestem pierwszym Jurkowskim od wielu pokoleń, który nie był w armii. Cały czas gdzieś te tradycje w domu były kultywowane i cieszę się, że mogę teraz wziąć udział w tak ważnym dniu, w zasadzie 2 dniach, jak 30-lecie elitarnej jednostki GROM. W trakcie działań zabieramy znacznie więcej sprzętu niż tu nie każdy jest dostępny. Nie możemy przynieść do studia wielu rzeczy, także myślę, że to jest około 20–40% tego, co tak naprawdę mamy. Jesteśmy zaprawieni w bojach, przede wszystkim tyle imprez, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy siatkarskie, czy też piłkarskie pozwalają nam na tego typu przedsięwzięcia. No oni mówią, że manekin, że to twierdzą, że niby zdąży, ale ja wątpię. No to dobrze, nie panikuj. Tak jak GROM był precyzyjny, to co powiedziałeś, tak tutaj Polsat naprawdę respekt i nie ma wyżej. Żołnierz Sił Specjalnych musi być przygotowany na różne sytuacje. To jest jedna z takich nietypowych, ale jak sam powiedziałeś, wychodzimy chyba obronną ręką. Tego się trzymajmy. Dobrze. Jestem z grupy rekonstrukcyjnej, rekonstruujemy właśnie jednostkę wojskową GROM. W tej chwili mam na sobie sprzęt już można powiedzieć historyczny z epoki wojny w Zatoce Perskiej i początków Iraku. W środku tego całego sprzętu i mundurowania znajdował się żołnierz wyszkolony, potrafiący się tym sprzętem posługiwać. Najważniejszy element wyposażenia. Ja na przykład jestem pewnie, tak jak inni koledzy, jednym z takich klasycznych przykładów, gdzie GROM praktycznie zmienił mi życie
i ustawił mi życie w sposób tak ciekawy i tak fajny, że pewnie idąc do gromu w najśmielszych marzeniach sobie nie mogłem tego wyobrazić, jak będzie to dalej wyglądało. Powtarzam tutaj w wszystkich spotach, że to przygoda mojego życia i tak jak Czarek uważam, że jest to ogromna rzecz i jakby te wszystkie lata spędzone w jednostce i ten cały okres, to okres takiego ogromnego rozwoju osobistego. Ten najniższy numer to który to jest? No ale który? 30, numer 17 w jednostce. Czyli manekin musi być usunięty, bo to z której strony będzie rekonstruktor stał? Manekin będzie z tej strony. Tu stoi, tak. Zapnąć czy zakładasz rękawice? Będę zakładał. To weź rękawicę. O której wchodzi zaraz? Nie, za 10 minut. No dobra, to weź sobie przygotuj. Kombinezon sosowski, wchodzisz do środka, zamiast foku, rozpinasz suwak, wchodzisz w mundurze, w ocieplaczu, w czymś, zobacz. Nie, bo to ledwo, no jeszcze, bo to wystymulować, to ma 96 rok. No. W tym się ładowałeś do środka. Chodziło o to, że sam się zapinałeś. Sam się zapinałeś, zobacz, masz tutaj żeby nie było płat, sprzączka. Także z tyłu robiłeś podwymiar. Żuchaczy za dużo nie było, więc było łatwo. I co najważniejsze? Zamek ulgi. Ja byłem na wodzie. Zaczynaliśmy tą wodę od zera. Robiliśmy po kilku latach na wodzie wszystko to, co robiły najlepsze jednostki specjalne, od których się uczyliśmy. A w tej chwili prawda jest taka, że na przykład Amerykanie z Navy Seals przyjeżdżają do oddziału wodnego gromu uczyć swoich młodych żołnierzy. Jest dzisiaj, można powiedzieć, jednostką, z której my jako Polska możemy być dumni, bo jest wszędzie rozpoznawalna i budzi szacunek nawet u najlepszych. Jeżeli nie zdążę wyciągnąć, bo nieraz tak się dzieje, trzymaj, to najwyżej będzie tutaj uderzał tą ręką, a tu będę dopiero wyciągał. Dopóki nie wyciągnę i nie uderzę, to tak, żeby może pokazać. Z nożem różnym takim sparingowym też stajecie naprzeciwko siebie i próbujecie walczyć? Zgadza się. Teraz już o tyle jest fajnie, że cały świat poszedł do przodu i używa się noży taserów, czyli elektrycznych noży. Z tym jest cała zabawa, bo jak się bijemy, to nóż potrafi troszeczkę tam przypalić skórkę, więc jest fajna zabawa, że troszeczkę inaczej zaczynamy pracować, jaki jest ten szok elektryczny. Ja myślę, że dla naszych widzów, nasi widzowie troszeczkę inaczej definiują zabawę. No emocje opadły, myślę, że adrenalina też już jest w porządku, tego się trzymajmy, będzie tylko lepiej, może być tylko lepiej. Jak to jest, że wy 2 dni temu mówiliście, że pierwsze doświadczenia, że nie macie takiego obycia przed kamerą, siadacie i w ogóle tego nie widać. Zadaniowcy typowi? Przygotowanie mentalne. Tylko i wyłącznie przygotowanie mentalne. Nie wiem, mi się wydaje, że o wiele lepiej. Ja jako snajper wolę być z drugiej strony obiektywu niż z tej. Lepiej się z tamtej strony czuję stanowczo. Ten mit wokół gromu powodował, że ona była wyjątkowo skuteczna. Ta skuteczność i ten mit też towarzyszył jej za granicą.